tutaj. Chodź tu, powiedz widzom dzień dobry. O, jaka ciężko, matko bośko, ty chyba przytyłaś. Ty chyba przytyłaś, powiedz. Czy ty przytyłaś? He? Czy ty przytyłaś? Oj, coś tu przytyłam chyba. Chyba przytyłam. Żabka kochana, taka najlepsza. Taka najlepsza, to jest taki przytulak. Nie? Jest tak. Jest tak. Tu jestem. Tu jestem, ojej, jaka jestem przytulaczka. Ale ciężka. Ale ciężka. Tak, ciężka jesteś, wiesz? Ciężki ogon. Moi drodzy, dzień dobry. Dzień dobry w kolejny dzień. Mamy dzisiaj niedzielę. I na obiad będzie typowy polski obiad, czyli ziemniaki, łódko i mizeria. Takim bez żadnego, że tak powiem, bez szału, po prostu zwykły polski obiad. Także fajnie, polskie łódka, niestety nie mam polskich łódek, chciałabym bardzo z Dina mieć łódka, no ale niestety się skończyły. Więc są niemieckie, a niemieckie nie są takie dobre, absolutnie. Zrobiłam sobie porządek na stole i wymieniłam kwiaty, bo kwiaty kupiłam wczoraj na Flomarku, jak byłam. Kupiłam piękne, długie w piwonie. Powiem szczerze, że były takie. Nawet ich nie przykracałam, bo bardzo fajnie wyglądają takie długie i pięknie. I w zasadzie to tylko na Flomarku można kupić takie długie piwonie. Gdzieś w sklepach, wiecie, w supermarketach. Nie dość, że one są już przeważnie stare, to jeszcze są bardzo krótkie. One są wtedy połowę krótsze, nie? Także warto kupować, przynajmniej u nas na Flomarkcie. Ja myślę, że na innych Flomarktach jak najbardziej kwiaty też bywają. Także no, moi drodzy, zakupy były wczoraj fajne, bo tak jak powiedziałam, i drabina wskoczyła, i wskoczył rower. Roweru już dawno szukałam, bo co prawda mam w Polsce koszyk na zakupy. Wiecie, jak Wojtek dużo robi przy domu, to on nie będzie chodził na zakupy, tylko ja chodzę, nie? Logiczne. I mam tam koszyk na zakupy, ale ja nie jestem absolutnie zwolenniczką koszyka na zakupy. Wolę mieć rower, 2 siaty, jadę na rowerze, siaty wsadzam do koszyka bądź do przedniego koszyka i super mi się to sprawdza. Przez lata zawsze tak robię i jednak potrzebuję tam rowera. Moja się tarza na podłodze. Więc dlatego szukałam rowera, ale szukałam rowera taniego, no bo on będzie używany tam jakby sporadycznie, kilka razy w roku, więc nie chciałam absolutnie przepłacać. Dlatego fajnie, że się trafił taki, kosztował 38 euro, ale pani ze względu na to koło z tyłu, które trzeba trochę naprawić, spuściła nam do 30, więc od razu sama zaproponowała, nawet nie pytaliśmy się o jakiś upust, po prostu powiedziała, że ona wie, że to koło jest do wymiany, więc spuściła nam z ceny. Fajnie. Drabina też fajna. Dawno szukałam drabiny. Wiecie, że ja więcej chodzę po Flomarkach sama niż z Wojtkiem, więc było wiadomo, że ja ją muszę wyszukać. No i się udało w końcu. Było już kilka razy drabina, ale taka, wiecie, zwykła, taka, która się po prostu tylko tak rozkłada i żadna inna, a ta ma kilka opcji w jednym, więc super. Także biorę się na obiad. Nie będę Wam pokazywać, jak robię obiad, bo obiad mam już częściowo zrobiony z wczoraj. Wiecie, jak to często się gotuje na 2 dni, a fajnie jest w niedzielę nie gotować, jak się cały tydzień pracowało i miało się dużo na głowie, więc wczoraj ugotowałam ziemniaki, dzisiaj mam ziemniaki z wczoraj, tylko je podsmażę i łódkę mam z airfryera. Również z wczoraj, pewnie nie wyglądają idealnie jak to na Instagramie pokazują, więc nie będę tutaj szaleć i pokazywać Wam wczorajszego obiadu, bez sensu, ale jest polski, zwykły obiad, po prostu standardowy. Myślę, że nie w jednym domu się je taki obiad w niedzielę, czy w ogóle w jakikolwiek inny powszedni dzień. Także tak to wygląda na dzisiaj. Pytacie o ogórki, a tak w ogóle to stoi tutaj nowy rower, nowy stary. Kupiliśmy na Flomarku za 3 dyszki, więc fajnie. Zeszłą sobotę. Jest w całkiem dobrym stanie, można powiedzieć. Wojtek mówi tylko, że trzeba trochę mu coś tu w kole zrobić, nie wiem dokładnie co. Potrzebny mi taki rower do Polski, żeby mogło na zakupy jeździć. Nie mam co prawda daleko do tego sklepu, ale
Ale jestem tak przyzwyczajona do rowera, że mi po prostu potrzebny. Chyba psychicznie bardziej niż fizycznie, bo do sklepu nie jest daleko, ale no po prostu lubię na rowerze jeździć, więc... A 3 dychy to niedużo. Jeśli chodzi o ogórki, no to zobaczcie, jak te ogórki wyglądają. Wysypane są tym niebieskim granulatem, ale w zasadzie to ostatni raz, bo jak już są te drugie liście, to już potem nie trzeba. Pomidory wyglądają jak wyglądają, one chyba wysokie nie będą. One chyba już urosły całkiem, tak mi się wydaje, że one takie karłowate będą, ale mają już tutaj o kwiaty pomidorów, nie pomidorów, tylko ogórków jest tyle, widzicie? Więc jest dużo, ale przy tej pogodzie to trudno powiedzieć, jak będzie z tymi ogórkami, bo ogólnie jest chłodno. Dopiero za tydzień ma być troszkę cieplej, na weekend nawet ma być upał i to konkretny, co tutaj się dzieje w tym. Jakieś takie kuleczki widzę w środku. Dobrze widzę? Czy mi się wydaje? A może mi się wydaje. Te lilie to już mi przekwitają. Takie niskie były te lilie, ale tutaj rosną nowe 3 i one też będą za chwilę kwitnąć, zobaczcie. Trzymam takie duże łodygi, a tu na środku, moi drodzy, stoi drabina, którą wczoraj kupiłam Wojtkowi i wyciągłam go z łóżka. Musiał po nią przyjechać. Miał nadzieję, że pośpi, ale niestety drabiny na barana nie wezmę. Coś więcej o tej drabinie to powie Wojtek później. No to już suche w zasadzie. Niektóre bluzki suszę na suszarce, bo wiecie, jak to czasem mogą się zbiegnąć, a nie chciałabym niektóre. Ale w każdym razie drabina kupiona również wczoraj na Flomarku. I myślę, że to jest bardzo dobry zakup. Kosztowała, a może powie to Wojtek wszystko, bo on to więcej wie na ten temat. O, widzę, ta wółka mi już kwitnie. Tu się w ogóle burz zrobił. Totalny. Te truskawki tak w tym roku licho, ale jest zimno, dlatego pewnie. A natomiast bratki to już tak wybujały, że za chwilę będą pewnie takie, że trzeba będzie je usunąć. Ale jeszcze nie. Jeszcze są ok. Jeszcze takie duże się zrobiły. Ale jeszcze są fajne. Tu mi coś pogryzło, tą funkię. Ale to na samym początku w sumie chyba, jak ona się już zrobiła taka duża. Nie mam pojęcia co. Czy jakiś ślimak, czy... Nie mam pojęcia. A tu mamy tą. Moi drodzy. Tu mamy tą, jak ona się nazywa, magnolia. I to jest taka rozłożysta magnolia. Widzicie? Siedzi skubany. Ślimak. Siedzi, a ja potem się dziwię, skąd te dziury. No ale jak to? Jak dać sobie radę z takim krzewem? To jest magnolia krzew. Ona nie będzie duża. Ona będzie wysokości może do 2 metrów i taka rozłożysta, wiecie, trochę jak krzew. I jak się uda, to ją wywieziemy w tym roku do Polski, żeby sobie tam już w gruncie urosła i tak samo tą czmielinę i tak samo to, bo no wiecie, mało miejsca mają tutaj, a to już powinno rosnąć, ta magnolia powinna rosnąć już w gruncie jak najbardziej. Piękne te bratki są, a pamiętam, jak kupiłam je za takie grosze, wiecie, one były przecenione. O, śliczne. One były przecenione i takie bidne już. Nie było wiadomo, czy dadzą sobie radę. A dały. Trzeba wierzyć, że się uda. Ta wiara czyni cuda. Nawet mi się rymło. Powiem wam jeszcze, że ta bluzka tutaj, o ta kolorowa, piękna, to jest z Vinted kupiona. Jeszcze jej nie przymierzałam, bo no wiecie, trzeba zawsze wybrać zanim się kupi. Ale ma tak piękne kolory, że się skusiłam. Marka jakaś nieznana mi kompletnie,
Fürstenberg, znaczy znana mi z porcelany, natomiast nie znana mi jeśli chodzi o ciuchy. No ładna jest, taka kolorowa, jest długa, jestem wysoka, więc powinna być długa. I ma dłuższe rękawy, takie myślę do ciut za łokieć. Zobaczymy, pewnie się w niej zaprezentuje za parę dni, jak ona będzie wyglądać. Już jest sucha, tylko trzeba ją chyba wyprasować. Na to wygląda, bo jest trochę wymięta po tym praniu. A w ogóle jaki ma skład? Zobaczmy, jaki ma skład. Czy nie ma składu? Nie, jest jakaś metka. Jest jakaś metka. Wiskoza. O, pięknie. To nie powinna się tak miąć. Rozmiar 46, więc powinna pasować. Powinna być taka luźna wręcz. No zobaczymy. Tak, mężu, powiedz widzom parę słów. Jest trochę wiecznie, więc może nie wiem, czy będzie dobrze słuchać. Zobaczymy. Powiedz widzom, co to kupiłam za drabinę dla Ciebie. Bardzo dobrą rzecz. Masz nosa do polowania. No. Bardzo dobra rzecz. To jest drabina produkowana tutaj w Niemczech. Tam kawałek od nas, duży kawałek od nas, ale w Niemczech rodzinna firma ją produkuje. Nie w Chinach. I drabina się rozkłada jako podest, jako normalna taka opierana drabina i jako 3,80 do góry jedna sztuka. 3,80 to dużo. Tak, dużo. No. No i ile zapłaciłam? 30 euro. No, myślę, że cena mega. Używana, bo jest trochę farbą pochlapana, ale mi to nie przeszkadza w ogóle. Ważne jest dla mnie, że nic nie jest uszkodzone kompletnie i działa tak, jak powinna My działać. tam lubimy używane rzeczy, bo po co przepłacać, jak można... W katalogu znalazłem 248 euro kosztuje nowa, jakbym chciał ją jutro kupić. No. Musisz ją pokazać? Ja ją trochę pokazywałam, ale... Musisz ją bardziej pokazać, czy nie? No nie wiem. To bardziej dla mężczyzn. Kawałek. Tutaj mam 1,20 m, nie? Mhm. Że jak się rozłoży ją, normalnie tak i to do góry się da, bo to podest jest na 1,20 m. Czyli można zrobić tak, tak, tak Tak, i no tak. podest taki, nie? Podest. Aha. I na tym I podest... ona się będzie trzymać? Możesz na nią wtedy wejść? Tak, bo tu są zabezpieczenia i ona ma wytrzymałość do 150 kg ten podest. To wytrzymacie. No. Także jak to się prostuje też do góry się da, no to powstaje nam zwykła drabina taka, nie? Mhm. No, dwumetrowa. Mhm. Nawet więcej niż 2 metry. Czyli na dach też ci się nada. A tak. A jak wszystkie się rozprostuje, Mhm. no to jest 3,89 czy 3,86. I co jest najfajniejsze, Prawie 4 metry. możemy ją przewieźć do Polski, bo jest składana, nie? Tak. Wszystkie zaczepy, wszystkie blokady działają i Super, to powiedz jeszcze, co trzeba w tym rowerze zrobić. Bo powiedziałam, widzą, że kupiliśmy, ale nie umiałam powiedzieć, co jest nie tak. koszyk, Trzeba kupić kupić, koszyk, no. założyć tu i jedną oponę. Opona około 8 euro kosztuje, Mhm. bo ta jest uszkodzona i to mocno. Aha. Także ja sobie zdjęcie zrobię z przedniej. Przednia jest mało używana od Schwalba i taką samą kupię tutaj na tył i Założymy. zamontuję. Tylko, że tak, ten rower jest bardzo duży ogólnie, bo to jest 28 cali mają koła. Typowa duża damka i żeby go przewieźć do Polski, to chyba będzie, może kiedyś jechał Wojtek sam, to go weźmie. Będzie musiał go chyba trochę rozebrać, Tak, bo on... ale to jest taki starszy rower. Mhm. Nie teraz, który się ściąga z Chin, tylko to jest niemiecki rower Tak, tak. NSU, nie? No, wartościowy, to wiem, to też widać. Dobra.
Jakie fajne, wysokie są bardzo dzisiaj te piwonie albo peonie, bo zauważyłam, że niektórzy mówią peonie. Powiem szczerze, że ja tą nazwę znałam, ale nie wiedziałam, że ona dotyczy piwoni. U nas tam, skąd ja pochodzę, to się mówi piwonie, ale samą nazwę peonie znam. Nawet chyba jest ładniejsza od piwoni. Patrzcie, 5 sztuk, 4 euro. Czy to dużo? Nie wiem. Kupuję zawsze kwiaty, prawie zawsze na Flomarku, dlatego że są no najświeższe. Przeważnie jest ich więcej. Przeważnie jest ich, one są wyższe, więc sobie można, wiecie, przyciąć na jakąś długość potrzeba. I przede wszystkim są świeższe, więc warto. Ostatnio kupiłam piwonie, to miałam je w dużym pokoju, te białe. No to takie, wiecie, no już nie były świeże, one były takie trochę starsze, ale te są piękne i bardzo wysokie. Zaraz je postawimy na stole. Trochę inaczej zrobiłam na stole, bo się już trochę znudziło, więc parę rzeczy pozmieniałam. Dałam taką piękną etażerę kobaltową i dałam ten środek stołu tak zwany, jak jest dzbanek, cukiernica i mlecznik, to jest to nazywane środkiem stołu. Zgadnijcie, jaka to manufaktura, czyli kto był producentem. Dam tip, że był to polski producent. A tu mamy piękne piwonie albo peonie, jak to woli. Powiem szczerze, że bardzo żałuję, że mi się skończyły ziemniaki z Polski, ale miałam od dawien dawna pierwszy raz ziemniaki z Polski, które ktoś mi polecił. A w zasadzie to jedna z Was, czyli moja Wicka, po prostu ziemniaki Gala. I takie też próbowaliśmy w Polsce. Ja sobie je tutaj przywiozłam, 15 kg kupiłam. Są jeszcze jedne dobre, nazywają się Satina, ale tych nie próbowałam, też sobie muszę je kupić. I miałam 15 kg z Polski, zamówiłam sobie na Allegro, przyszły mi do domu tam w Polsce i przywieźliśmy sobie je tutaj i były bardzo dobre, więc na pewno sobie jeszcze zamówię od tych ziemniaków tutaj. To jest po prostu niebo a ziemia. Nie wiem czemu to jedzenie tutaj, jak się spróbuje coś lepszego, to już chyba nie smakuje. Chyba, że się nie próbuje nic innego, no to potem może być tak, że cały czas jest okej, nie wiem. W każdym razie pyszne są te ziemniaki. Ja te ziemniaki tak kojarzę z takim moim dzieciństwem. Wtedy te ziemniaki smakowały jakoś tak inaczej. I powiem szczerze, że można je zjeść tylko z masłem i z jajkiem sadzonym i po prostu obiad jak talala i przepyszny. Także jak macie okazję spróbować ziemniaki Gala, bądź nie, tych drugich jeszcze nie polecę, bo ich nie próbowałam, ale Gala są pyszne. Nie wiem, czy są do kupienia stacjonarnie gdzieś w sklepach, jakichś tam Biedronkach, nie Biedronkach, tego nie powiem. Natomiast miałam je z Allegro i właśnie nam się skończyły i bardzo ubolewam, chociaż ja ogólnie bardzo rzadko ziemniaki jem. Natomiast jada Wojtek ich w zasadzie bardzo często, więc się przydają, ale są pyszne, także polecam. Jak macie okazję wypróbować, to koniecznie, bo są pyszne. To tam na mnie skacze. Jakieś 2 łapki włosione. To tam na mnie skacze. No kto? Gonek mały. Ty jesteś żabka mała pancina, wiesz? Mała żabko pancina. W każdym razie jeszcze chwilę. Ja bym powiedziała, że jeszcze nawet trochę więcej niż chwilę, z 15. Trochę mniejsza temperatura, bo są bardzo już przypieczone z wierzchu, a jeszcze w środku nie doszły.
Coś mi te roślinki tu nie rosną, w sensie ta orchidea to orchidea, ona tak jeszcze sobie kwitnie, jeszcze nie spadają jej te płatki, natomiast ten ziemiokulkas, to się chyba nazywa, stoi w miejscu i się zastanawiam, co mu jest nie tak. Plus taki, że nic mu się nie dzieje, nic mu nie opada, nie żółkną liście, nie choruje. Po prostu totalnie stoi w miejscu od samego kupna. Chociaż wydaje mi się, że trochę zmniejszył rozmiar, bo jest taki bardziej rozłożysty. Chciałabym zobaczyć na stare filmy, czy on coś, mi się wydaje, że był troszeczkę bardziej zbity. Może ja nie widzę, że on rośnie. W każdym razie bardzo mu tu dobrze, najwyraźniej. Wiecie, jak go podlewam? Zresztą tak samo podlewam orchideę. Wsadzam tak, bo on nie potrzebuje dużo wody, on jest bardzo wytrzymały. Wsadzam go do wody, biorę sobie taką miseczkę, zaraz Wam pokażę. Taką miseczkę sobie biorę. Taki tip, bo on się bardzo dobrze sprawdza znaczy. Wyciągam po prostu z całą doniczką, nalewam wody, tak wiecie, dotąd. Zostawiam go na noc w tej wodzie. Tak ja wiem, co 1,5 tygodnia, chyba nie częściej. I dobrze, nic mi się nie dzieje. Tak samo robię z pomidorem, chciałam powiedzieć. Nie z pomidorem, tylko z orchideą, a orchideę rzadziej, bo orchidea tak raz na 2 tygodnie jej starczy. Kompletnie. No. Dziękuję. A mizeria się robi? Tak, zaraz Ci dam. Dziękuję i smacznego. Smacznego. Majuś, co? Po obiadku? Zjemy coś? Pancio chce zjeść podwieczorek jakiś. Kupił sobie jogurcik. Kupił sobie, ale ktoś mu go chyba wtrężolił. Kotku, gdzie jest mój jogurt? Tam gdzie zawsze. To znaczy? W lodówce nie ma go. A założysz się? Mm-mm. A założysz się, że jest? Nie ma! A założysz się? Nie zakładam się. Zasłaniasz, widzowie nie widzą. Widzowie zobaczą. Niech zobaczą widzowie, jak jest naprawdę. O jest. Jest! Naprawdę Schowałaś jest? go przede mną. Możliwe. Ciekawe. Schowałaś go. One się chowają przed tobą chyba specjalnie, bo przy mnie to są. Przyniosłaś go i włożyłaś teraz. Aha. Czy wasi mężowie też nie umią czegoś znaleźć w lodówce? W ogóle nie tylko w lodówce, chyba w ogóle jest tak. Kochanie, a gdzie są moje skarpetki? Nie, akurat Wojtek o skarpetki nie pyta, bo wiecie, ale często tak jest. Tak? Nie. Tak. Moi drodzy, tak już pomijając ten fakt, że czasem mąż czegoś nie może znaleźć, to szykuje się mała wycieczka. Mała wycieczka weekendowa znowu, bo nam się spodobało i znowu chcemy gdzieś wybyć. Będzie to, chcesz powiedzieć co? Schlossburg W Solingen. Solingen. Schlossburg, czyli zamek w Solingen z XII wieku, więc bardzo stary. To fajnie, bo ja takie starocie, wiecie, lubię. Bo połączymy to, będzie taki weekendowy wypad i połączymy to, będziemy w hotelu spać, będziemy mieli śniadanko pyszne i będziemy mieli, w sensie w cenie, i będziemy mieli okazję też zobaczyć Flomar, który jest kilka razy w roku i akurat w ten weekend właśnie też przypada w Wermelskirchen, czyli niedaleko właśnie Solingen. Widać mnie? Tak, widać Cię. Aha, to dobrze. I połączymy to właśnie razem z tym, żeby coś nowego zobaczyć, bo nam się poprzedni wypad spodobał, więc zrobimy sobie taki znowu krótki wypad. Myślę, że będzie fajnie, nie? Ale nie martwcie się, nie będziemy 8 filmów nagrywać i puszczać, bo to jest nudne.
Nagramy wam 1-2 filmy i wszystko. Dla kogo jest nudne, dlatego jest nudne. Nie dla każdego jest nudne, słuchaj. Niektórzy lubią i oglądają. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko, także oczekujcie jeszcze chwilę do naszego wyjazdu, ale na pewno za chwilę będzie, więc do następnego vlogu. Pa! Pa!